Cześć, w tym odcinku pokażę, jak pobrać dane LiDAR oraz w jaki sposób można je wykorzystać do określenia procentowego udziału zieleni. To, co tutaj widzicie, to jest przykładowa chmura punktów, czyli właśnie plik, który powstał na bazie pomiarów LiDAR dla fragmentu łodzi. Dzisiaj jest opcja wyświetlenia widoku 3D po załadowaniu danych. Tak się właśnie prezentuje wybrany fragment łodzi. Taki typ danych jest użyteczny przy różnego rodzaju wizualizacjach, jednak tutaj taką wadą jest, że mało punktów jest zbieranych na elewacjach budynku, ponieważ podczas przelotu samolotu, kiedy laser powiedzmy, że strzela tą wiązką, to bardzo dużo punktów odbija się od powierzchni płaskich, czyli od budynku, a mało odbija się od elewacji, bo, że tak powiem, laser tych powierzchni nie widzi, więc tutaj, jeżeli chcielibyśmy użyć tego do wizualizacji, jeszcze byśmy musieli użyć zdjęć ukośnych. Ale teraz przejdziemy sobie do geoportalu, ponieważ tam można te dane pobrać, jest jeden ze sposobów. Tutaj jest taka zakładka na geoportalu, krótka instrukcja o tym, czym są te dane, jaka jest klasyfikacja i w jaki sposób można to pobrać, tylko tutaj jest taki element instrukcji, który jest niezaktualizowany, ponieważ tutaj nie dane pomiarowe NMT, tylko dane pomiarowe ALS, chyba tak to się nazywa w tym momencie. Teraz jestem w takim widoku głównym geoportalu, żeby pobrać dane, albo może podejrzeć je, bo nie będziemy ich pobierać w taki sposób, tylko przez wtyczkę w QGIS-ie. Możemy je sobie podejrzeć w następujący sposób. Wbijamy zakładkę dane do pobrania, chmura punktów ALS i wybieramy układ współrzędnych. Układ Kronstadt to są pomiary starsze, a układ ten nowszy 2007 są pomiary nowsze i tutaj możemy zobaczyć, jakie jest pokrycie dla 2024 w taki sposób. 23 to tutaj podkarpackie, małopolskie, 22 część łódzkiego i Pomorze, a dla Łodzi akurat, bo dla fragmentu Łodzi zrobimy analizę, to mamy dane z 2021 roku. Jeżeli chcielibyśmy pobrać taki jeden kafel, to możemy sobie w niego kliknąć, rozwinąć, kliknąć tutaj w zakładkę i pobierz plik danych dla tej sekcji. Pobierze wtedy w formacie LAS. Jego można metodą drag and drop wrzucić do QGIS-a i nie będzie z tym problemu. Załaduje się w taki sam sposób, jak pokazałem na początku filmiku. A teraz przejdziemy sobie do analizy, którą chcemy wykonać. Celem analizy będzie sklasyfikowanie, jaki jest udział powierzchni terenów zielonych w zadanym obszarze poprzez charakterystykę danych LiDAR, które nie przenikają przez korony drzew i brak informacji o tym, co znajduje się pod spodem. Nie uda nam się określić bardzo dokładnego pokrycia terenu zielenią, ale za to uda nam się w głównej mierze ustalić pokrycie koron drzew, co też jest ważnym wskaźnikiem przy ocenie zieleni miejskiej. Powiem taką jedną rzecz odnośnie tej chmury punktów i danych lidarowych. W widoku mapy 2D w QGIS-ie one wyświetlają się w taki sposób. Przy pierwszym załadowaniu jeszcze trzeba będzie chwilę poczekać, żeby jakby QGIS zaindeksował tą chmurę punktów, ale ciekawe to, że mamy kilka sposobów wizualizacji danych. Tutaj po prawej stronie, jeżeli rozwiniemy sobie panel stylizacji warstw, to mamy dostępną wizualizację w kilku trybach. Pierwszy podstawowy tryb to jest RGB. To jest bardzo podobne do widoku ortofotomapy, czyli mamy taki widok z góry ze zobrazowaniem terenu, ale możemy sobie go przyłączyć na tylko zasięg. Tak wygląda widok mapy, jeżeli nam się indeksuje chmura punktów, to wyświetla się wtedy tylko zasięg i trzeba chwilę poczekać, żeby to się zaindeksowało. Paleta kolorów z atrybutu, to możemy tutaj sobie wybrać wedle uznania. RGB to przed chwilą powiedziałem, ale klasyfikacja to jest to, co nas w tym momencie interesuje, ponieważ te dane są podzielone według takiego pewnego klucza. I tutaj jako jedynkę mamy wartości niesklasyfikowane, jako dwójkę mamy to, co jest jako teren. Później mamy niską, średnią i wysoką roślinność. Jeszcze mamy budynki i szum. To możemy sobie to odfiltrować. I jak widzimy tutaj budynki mamy sklasyfikowane w miarę dokładnie.
To, co będzie nas interesować przy naszej analizie, to jest roślinność wysoka, średnia i niska. I tutaj może powiem od razu na wstępie, że analiza tą metodą ma pewne ograniczenia, które wynikają z tego, że dane lidarowe są sklasyfikowane w taki sposób, że grunt, niezależnie od tego, czy jest nieprzepuszczalny, utwardzony, czy też jest gruntem przepuszczalnym, na przykład trawa, jest sklasyfikowany w taki sam sposób. Tak, teraz na wizualizacji tutaj to będzie dobrze widać. Cały obszar jest zaznaczony kolorem brązowym, ale jak sobie go wyłączymy, to widzimy, że tutaj mamy i kawałek trawnika i kawałek drogi utwardzonej, więc tą metodą będziemy klasyfikować występowanie głównie zieleni wysokiej. Teraz przejdziemy sobie do ustalenia obszaru opracowania, dla którego będziemy chcieli pobrać dane. Na samym początku dodamy sobie warstwę strefy śródmiejskiej Łodzi poprzez serwer REST. Ja tutaj na jednym z odcinków pokazywałem, jak korzystać z tego źródła danych. Ja dodałem sobie po prostu serwer ArcGIS REST. Ten adres jest dostępny na łódzkim Intercitie i połączę się teraz z tym serwerem. Zacząłem sobie wpisywać w wyszukiwarce strefa wielkomiejska i można znaleźć tą warstwę w rewitalizacja 15, strefa wielkomiejska. Klikamy sobie dodaj. Ja już dodałem sobie strefę wielkomiejską poprzez ArcGIS REST server. Teraz za pomocą wtyczki Gugik pobiorę sobie wszystkie kafle, które pokrywają się z tym poligonem. Wtyczka Gugik to jest to pomarańczowe drzewko. Żeby pobrać dane, przechodzimy sobie do usługi WFS. Rozwijamy usługa WFS i usługa pobierania zmieniamy na LIDAR według układu 2007 i zmieniamy z skorowic danych pomiarowych na 2021 i tutaj wybieramy warstwę wektorową strefa wielkomiejska. Klikamy pobierz warstwę wektorową. Wyświetli nam się okienko, że znaleziono w tym przypadku 56 plików spełniających kryteria i czy chcemy je pobrać i klikamy tak. W tym momencie pliki zaczną się pobierać na nasz dysk. Powinno to trochę zająć, ponieważ każdy plik zajmuje około 150 MB. Ja pobrałem sobie wszystkie pliki do folderu. Trochę dużo zajmują miejsca, ponieważ wszystkie mają prawie 7 GB i ja ich w tym momencie nie będę ładował do Gugisa, ponieważ my sobie je przetworzymy na raster. W celu przetworzenia tych plików na raster otworzymy sobie algorytmy processingu. To jest ta niebieska korbka i wpiszemy w pole wyszukiwania albo rozwiniemy sobie tutaj z chmura punktów, konwersja, eksportuj do rastra i zmienimy sobie z takiego przetwarzania pojedynczego na przetwarzanie wsadowe, tak żeby przerobić 56 plików i tutaj w warstwie wejściowej rozwiniemy sobie to pole i klikniemy dodaj wszystkie pliki z katalogu. I w tym momencie musimy wybrać katalog, z którego będziemy zaciągać dane. Ja już jestem w folderze, w którym mam zgromadzone moje pliki i mam w taki podfolder LAS i klikam wybierz folder. Chwilę czekamy i tutaj wszystkie 56 plików zaciągnęło nam się do QGIS-a. Następnie w wyborze atrybutów zmienimy pierwszy atrybut na Classification, następnie wybieramy autouzupełnianie i wypełnij. I wtedy wszystkie, tutaj nie przesuwajcie jakby kółkiem od myszy, jak przeciągacie z góry na dół, bo może właśnie że jak będziecie w polu, to ja teraz ruszam kółkiem myszy i zmienia się pole, które będzie wybrane do klasyfikacji, więc uważajcie na to. I tutaj 56 plików nam wypełniło właśnie tą klasyfikacją. Rozdzielczość rastra tutaj jest ustawiona na 1, to znaczy, że raster wynikowy będzie miał 1 metr rozdzielczości przestrzennej. To jest bardzo dobra rozdzielczość, ponieważ później będziemy liczyć komórki rastra i przeliczać je na metry kwadratowe. Tak w ramach jeszcze informacji powiem, że chmura punktów ma rozdzielczość około 25 cm, chociaż to też jest zależne od
jakby scanningu, ponieważ miasta zazwyczaj mają większą rozdzielczość niż tereny pozamiejskie. Teraz ważne jest to, żebyśmy odfiltrowali sobie wartości, które nas interesują. Chcemy pobrać, wyeksportować do rastra tylko wartości, które w polu klasyfikacja mają wartość 3 albo 4 albo 5, ponieważ to są wartości, które klasyfikują roślinność. Więc teraz musimy kliknąć sobie w tą niebieską korbkę i to włączy tryb zaawansowany. W wyrażeniu filtra klikamy sobie znak sumy i jako atrybut wybieramy Classification, klikamy In, od razu otworzył nam się nawias i klikamy 3,4,5. To znaczy, że nasz raster wynikowy będzie zawierał tylko te liczby, tylko taką roślinność nam sklasyfikuje. I tak samo dajemy wypełnij. Zasięgu przycinającego nie musimy ustawiać, to sobie później już przytniemy po prostu raster do warstwy. I eksportujemy to sobie do wybranego przez nas folderu. Jeżeli wpiszemy sobie nazwę naszego wynikowego pliku, to od razu wyskoczy nam okienko auto uzupełniania i tryb uzupełniania dajmy sobie uzupełnij liczbami. OK. I tutaj jakbyśmy sobie to rozwinęli, to nazwa każdego rastra została dodana z numerkiem. Jak to mamy wszystko ustawione, czyli wszystkie ścieżki, żeby klasyfikowało po wybranym polu, rozdzielczość na 1. Tutaj w tym wyrażeniu filtra chodzi o to, żeby z chmury punktów wyciągnąć tylko wartości, które są albo 3, albo 4, albo 5. Klikamy uruchom i teraz ten algorytm też będzie zamieniał chmurę punktów na raster. To też chwilę potrwa. U mnie ten algorytm już się zakończył. Wszystkie pliki mam w folderze. I teraz załaduję sobie je do QGIS-a poprzez raster wirtualny, więc w panelu przetwarzania piszmy sobie twórz raster wirtualny. Twórz raster wirtualny i zaznaczamy sobie dodaj katalog, wybieramy katalog TIFF, wybierz folder i wybrało nam. Tutaj zaznaczamy po prostu uruchom. To akurat było bardzo szybkie i w taki sposób złączyliśmy wszystkie 56 rastów w jeden wynikowy i możemy sobie go w sumie teraz od razu przyciąć do zasięgu. Teraz wirtualny raster, który przed chwilą stworzyliśmy, przytniemy do zasięgu strefy wielkomiejskiej, czyli przytnij raster do maski. Warstwa maski to jest strefa wielkomiejska, uruchom. Ja sobie wyeksportowałem warstwę z REST serwera do zwykłego pliku i teraz jeszcze raz spróbuję przyciąć raster do maski. Czyli tutaj wybiorę sobie znowu raster wirtualny. Ja naprawiłem sobie geometrię strefy wielkomiejskiej i teraz tą naprawioną geometrią przytnę ten raster i teraz to idzie sprawnie, bez żadnych błędów. I teraz możemy to zapisać sobie do pliku jako geotiff i zaznaczmy sobie tutaj ten checkbox twórz wirtualny raster. Ja sobie wybrałem już folder, w którym zapiszę plik TIFF wraz z wirtualnym rastrem. Klikam OK i dodało nam się to do naszego pliku. I jak teraz mamy już zwizualizowane jakby pokrycie roślinnością w strefie wielkomiejskiej w Łodzi. Teraz możemy przejść do statystyki przestrzennej. Ja tutaj chciałem spróbować zrobić to taką metodą, że podzielę sobie strefę wielkomiejską na siatkę kwadratów o polu powierzchni 1 hektara. Następnie na bazie tych kwadratów będę prowadził analizy. Więc przejdźmy do utworzenia siatki. Typ siatki, prostokąt, zasięg, strefa wielkomiejska i tutaj dajmy sobie 100 metrów, czyli 100 na 100 to będzie pole powierzchni 1 hektar. Zaznaczymy sobie przez lokalizację obiekty, które są rozłączne i usuniemy je.
Jeszcze jedna ważna rzecz, która będzie nam potrzebna, to są budynki, ponieważ będziemy musieli sobie odjąć budynki od powierzchni, żeby uzyskać ten procent zieleni. Ja dodałem sobie warstwę z budynkami i teraz zrobię coś takiego, ponieważ są takie budynki, które jakby przecinają się z tą siatką kwadratów, więc żeby uzyskać dobry wynik i żeby te pola kwadratów się nie nakładały na siebie, musimy przeciąć budynki z siatką. Do tego użyjemy algorytmu podziel za pomocą linii i warstwa wejściowa to będzie budynki, a warstwa dzieląca to będzie siatka. I w ten sposób powstało nam coś takiego, czyli jeżeli ten budynek akurat stoi w rogu siatki, to on teraz został podzielony na kilka obiektów. Tutaj jakby budynek jako całość nie jest nam tak bardzo potrzebny w tej analizie, bardziej nam jest potrzebna powierzchnia budynku. Więc to sobie teraz też policzymy. Otworzymy tabelę atrybutów i przez kalkulator pól możemy zaktualizować sobie pole area i wpiszemy $area. OK. I nam policzyło. Strasznie długie to wyszło, ale dobra, może być. I tu mamy pole każdego budynku w metrach kwadratowych. Ja sobie z tych budynków podzielonych utworzę jeszcze centroidy i teraz te centroidy złączę sobie z siatką i wezmę sobie złącz atrybuty według lokalizacji podsumowanie. W taki sposób będę mógł od razu policzyć sumę powierzchni, która jest zapisana w tych punktach. Tu jest ważne, żeby wybrać dobrą opcję, czyli na górze jest siatka, czyli do siatki przyłączamy dane z centroidów. I tutaj wybieramy sobie tylko pole powierzchni i przecinają się. Warstwa ze złączeniem powinna mieć, trochę za dużo nam policzyło tych atrybutów, ponieważ to musimy wybrać, więc jeszcze raz, siatka, centroidy, pole do złączenia, pole powierzchni i tutaj zestawienia do obliczenia. My chcemy wziąć count ilość, chociaż nie, nas interesuje tutaj suma powierzchni. I count też możemy wziąć, żeby wiedzieć, jaka jest liczba budynków w każdym kwadracie. I teraz, jeżeli sobie to otworzymy, odfiltrować i zobaczymy, że na przykład tutaj w tym kwadracie powinny być 3 budynki. Tak, 1, 2, 3. Czyli to się powinno zgadzać. To się jedna rzecz powinna zgadzać i suma powierzchni nie może wyjść większa niż 1 hektar. Tutaj wychodzi, ale to też jest związane z tym, że jak zaraz sobie policzymy powierzchnię siatki, to tutaj też nie wyjdzie pole kwadratu, może to nazwijmy sobie. To też nie wyjdzie idealnie 1 hektar, ok? Tak, tylko wyszło trochę więcej. Jak mamy to zrobione, to może zapiszmy to sobie do pliku, żeby nam nie zniknęło. Warstwa ze złączeniem, co my tutaj mamy? Policzoną powierzchnię budynków. Dobra. Centroidy możemy usunąć, bo już nam są niepotrzebne. Kolejnym krokiem po policzeniu pola budynków przypadającego na każde pole będzie zrobienie statystyki strefowej, tak żeby raster przeciąć z poligonem. Więc tutaj użyjemy algorytmu statystyki strefowe i warstwa wejściowa to będzie siatka, warstwa rastrowa to będzie lidar i tutaj zostawimy sobie to tak jak jest, czyli liczymy średnią sumę oraz średnią uruchom. Ok, mamy to policzone. Może zapiszmy sobie to od razu i zobaczmy, co tutaj nam policzyło. Tutaj nam policzyło w polu count ilość metrów kwadratowych w każdym kwadracie zajmowaną przez zieleń wysoką, średnią bądź niską. I teraz chcemy to sobie złączyć przestrzennie z drugą naszą warstwą, czyli budynkami, tak żeby mieć w jednej warstwie pole naszych kwadratów, pola budynków oraz powierzchnię zieleni. Klikniemy prawym na statystyki strefowe, klikamy właściwości i złączenia, dodamy nowe złączenie z pole budynków i jako pole zmienimy sobie na ID
ponieważ każdy kwadrat ma unikalną wartość ID i po tej wartości będziemy przeprowadzali to złączenie. Klikamy sobie dynamiczny formularz, dołączane pola i to będzie area sum i zostawmy to w taki sposób, że możemy to oznaczyć w sumie, czyli że będzie pole budynków area sum i OK, zastosuj i tu nam się powinno to pokazać. Jeszcze sprawdźmy sobie, to chyba jest poligon przy Galerii Łódzkiej, nie, przy manufakturze. No tak, czyli no tutaj mamy taką sytuację, że całe pole tego kwadratu jest zajęte przez galerię handlową. Teraz może wyeksportujmy sobie to do osobnego pliku i zmieńmy sobie nazwę warstwy na statystyki, więc teraz chcemy zobaczyć, jaki jest udział zieleni w każdym z kwadratów. Więc żeby to zrobić, weźmiemy sobie kolumnę count, która pokazuje nam, jaka jest ilość metrów kwadratowych zieleni i to podzielimy sobie przez różnicę pola kwadratu z polem budynku. Utworzymy sobie nową kolumnę, nazwiemy ją udział zieleni i tutaj wybieramy sobie jako pola i wartości count, to jest ilość zieleni, to dzielimy przez różnicę pola kwadratu i pola budynku. I to nam wyjdzie jako procent. OK, zachowaj i zrobimy sobie stylizację warstwy jako symbol stopniowy, udział zieleni, klasyfikuj. Tutaj lekko przezroczystość, żeby widać było, co jest pod spodem. Jeszcze to zmienimy sobie z czerwonego na zielone. Tym sposobem przeprowadziliśmy analizę udziału zieleni w strefie wielkomiejskiej w Łodzi. Teraz możemy sobie zobaczyć, które kwadraty są, że tak powiem, najbardziej zielone, a które są najmniej zielone. Ja tutaj sobie tak wyłączyłem w stylizacji, tak żeby widzieć tylko te, w których teoretycznie ten udział zieleni wynosi powyżej 74%. No chociaż, tak jak mówiłem na początku, ta metoda ma pewne ograniczenia, ponieważ no, nie bierze pod uwagę zieleni, że tak powiem, trawnikowej. Też tutaj jak spojrzymy sobie na ten lidar, to możemy zobaczyć, co zostało wzięte pod uwagę, a co nie. Co do po niektórych obszarów, no to można się zgodzić, tak, że te są akurat bardzo zielone. Tutaj bardzo dużo występuje przy tym pasażu Abramowskiego zieleni wysokiej. Tak samo w parku też jest zieleń, ale na przykład no tutaj już ze względu na to, że tak, ten trawnik nie jest sklasyfikowany ani te ścieżki, no to tutaj tak by udział tej zieleni jest trochę niższy. Tak więc można dyskutować co do słuszności użycia tej metody, jednak jeżeli celem naszego badania jest zmierzenie, jaki jest udział zieleni właśnie tej wysokiej, jest to bardzo fajna metoda do zmierzenia tego wskaźnika. W tym odcinku pokazałem, w jaki sposób można pobrać dane LiDAR do QGIS-a oraz w jaki sposób przeprowadzić analizę udziału zieleni wysokiej, średniej oraz niskiej w strukturze wielkomiejskiej miasta Łodzi. Dziękuję za uwagę, cześć!